Witajcie moi drodzy. W mitologii polskiej mamy pana Twardowskiego, który poleciał na Księżyc i tam mieszka. A kto mieszka na Księżycu w mitologii wietnamskiej? Jaki to ma związek z ciastkami księżycowymi, z pewnym magicznym drzewem oraz z latarniami? O tym już za chwilę. Moi drodzy, jestem w Chinatown saigońskim. Tutaj, moi drodzy, będą największe obchody już jutro, święta środka jesieni. Będą tutaj procesje dzieci z latarniami, będą jedli wszyscy ciastka księżycowe, a w takich świątyniach, w sensie nie tam w środku, bo tam w środku jest ta część sakralna, ale na takich dziedzińcach, jak tutaj widać przede mną, będą właśnie obchody. Tutaj będą dzieci się bawić, tutaj będą gry i zabawy. Oczywiście w centrum miasta, w Saigonie, tam gdzie mieszkają wietnamscy Wietnamczycy, nie chińscy Wietnamczycy, też będą obchody, ale dużo bardziej komercyjnie. Tam będą bardziej gry i zabawy dla dzieci, jakieś festiwale, gdzie rodzice mogą wydać pieniądze, kupić im zabawki i tak dalej. Natomiast tutaj będzie ta najbardziej tradycyjna wersja święta środka jesieni przy pełni księżyca, 15 dnia 8 miesiąca księżycowego. Dlaczego? Ponieważ właśnie z Chin ten festiwal się wywodzi, więc Wietnamczycy chińskiego pochodzenia obchodzą to święto najbardziej hucznie. Będą właśnie tańce lwa, tańce smoka i tak dalej. Tutaj będzie bardzo tłocznie, a z racji tego, że tam się wtedy nakręcić nic sensownego nie da, dlatego kręcimy właśnie dzisiaj. A teraz, moi drodzy, chodźcie, pokażę wam, jak się to święto obchodzi i z czym to jest wszystko związane. Zobaczcie, moi drodzy, są tutaj tradycyjne dekoracje, gwiazdy. To się też wiesza zawsze na szczycie domu, na froncie. Są tradycyjne, w tradycyjnym kształcie, latarnie jak ryba, motyl, czy też kogut oczywiście. To taki kogut jak nasz pan Twardowski poleciał na kogucie, a są też takie nowoczesne z plastiku w kształcie Hello Kitty i tak dalej. Tu możecie jeszcze zobaczyć, moi drodzy, bo w mitologii chińskiej z kolei jest też na Księżycu króliczek. I tu są akurat króliczki, które sobie urzędują i kicają tam właśnie na Księżycu. Także jak widzicie, wybór jest dość rozmaity. Są tutaj właśnie te tradycyjne rzeczy. Przy okazji można też kupić zabawki, jak na każdym dobrym odpuście. Ej, moi drodzy, tutaj jest taka promocja, że jak kupujesz jeden, dostajesz jeden gratis, więc mam i rybę, i króliczka, a tutaj są takie mniej tradycyjne, jak wam mówiłem, te lampiony, akurat tutaj z Hello Kitty, ale teraz słuchajcie tego. Nie dość, że świeci, to jeszcze gra. Te tradycyjne są dużo bardziej ładne, oczywiście, ale Hello Kitty też nie pogardzimy. Dobra, idziemy dalej. Moi drodzy, obiecałem wam, że powiem wam, co widać na Księżycu przy jego pełni. Otóż widać drzewo, a historia jest taka, że był sobie pewien chłop, miał na imię Kłoj. Kłoj poszedł kiedyś do lasu ze swoim toporkiem, żeby nazbierać drzewa, nie chrustu. No i zobaczył, znalazł taką jamę z 4 bardzo małymi tygrysiątkami. No i sobie pomyślał, że te tygrysiątka należy utłuc, żeby w przyszłości nie wyrosły na wielkie tygrysy i żeby nie zżerały mieszkańców okolicznych wiosek. Więc tak jak sobie pomyślał, tak zrobił, zatłukł te tygrysiątka, ale usłyszał, że matka tygrysica wraca. Więc wspiął się szybko wysoko na drzewo, no i widział, że tygrysica zobaczyła, że jej tygrysiątka są martwe, więc podeszła do jednego drzewa, zaczęła gryźć pewne liście, wypluła te liście do paszcz tych małych tygrysiątek, które po chwili odżyły. Jak te tygrysy już sobie poszły, chłop stwierdził, że to jest jakieś magiczne drzewo, trzeba wziąć szczepki i zasadzić w wiosce, będzie tym leczyć ludzi. I tymi liśćmi z tego drzewa wyleczył pewnego martwego żebraka, który mu powiedział, że to jest właśnie takie drzewo magiczne, które będzie pomagać, tylko trzeba je podlewać świeżą wodą, a nie brudną. No i chłop zasadził to drzewo, podlewał je codziennie świeżą wodą, pomógł bardzo wielkiej liczbie swoich krajan, ludzi z wioski i z okolicznych wiosek.
ale pewnego dnia, jak był właśnie w lesie, złoczyńcy zamordowali jego żonę. Więc chłop wrócił do tej wioski, zobaczył, że jego żona jest martwa i rozpruli jej wnętrzności. Wnętrzności wylały się na zewnątrz i te wnętrzności się zepsuły. Więc chłop sobie pomyślał, że trzeba jej dać nowe wnętrzności, załatać to wszystko magicznym liściem i żona odżyje. Jak pomyślał, tak zrobił. Wypruł więc wnętrzności psa, wrzucił je, zaszył żonie w brzuchu, nałożył na to te liście magiczne. Żona odżyła, ale niestety już nie kontaktowała, była trochę jak zombie. Pewnego dnia, jak chłop wyszedł do lasu, ona podlała to drzewo, ale podlała wodą po praniu. I to drzewo zaczęło lecieć w stronę księżyca, a Kłoj, ten chłop, tak bardzo to drzewo ukochał i potrzebował, że chwycił się go i to drzewo uniosło go na księżyc. Więc teraz podobno przy każdej pełni księżyca widać drzewo, a pod nim siedzącego Kłoj, który rozmyśla. Około 2 miesięcy przed świętem środka jesieni takie oto stragany pojawiają się w każdym większym wietnamskim mieście na prawie co drugiej ulicy. Moi drodzy, sprzedają co? Ciastka księżycowe. Ciastka księżycowe to takie właśnie okrągłe ciastka wypełnione różnymi nadzieniami. Dlaczego tak wcześnie pojawiają się te ciastka księżycowe? Ponieważ takie oto pudełka, całe zestawy Wietnamczycy wysyłają swoim partnerom biznesowym, wysyłają swoim znajomym, krewnym i tak dalej, ponieważ tak jak w każdej innej azjatyckiej kulturze, tutaj wszystkie święta polegają na dzieleniu się, więc wysyła się te ciastka, żeby pokazać, że się docenia swoich partnerów biznesowych, swoją rodzinę i dzieli się tym, co się ma najlepsze. Jedno takie ciastko księżycowe zawiera tyle kalorii, co 5 udek smażonego kurczaka lub też 3 kawałki pizzy z pełnym toppingiem, z mięsem i z serem. Także uważajcie, tego należy jeść tylko trochę, nie za dużo. Moi drodzy, dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną na Chinatown, żeby zobaczyć, jak ludzie przygotowują się do święta środka jesieni. Pamiętajcie tylko proszę, że to coś więcej niż jedzenie ciastek księżycowych i kolorowe latarnie, które za mną widać. To okazja do dzielenia się z znajomymi i z bliskimi wszystkim tym, co mamy najlepsze, gdyż to jest właśnie nieodłączna część tych wszystkich kultur Azji Południowo-Wschodniej. Dzięki, że byliście ze mną i do zobaczenia. Cześć, tu jeszcze raz Łukasz. Jeżeli podobał Wam się ten filmik, zostawcie komentarz, łapkę w górę, subskrybujcie nasz kanał i do zobaczenia w następnym materiale. Cześć!